Przez całą starożytność biedni, osiedli ludzie w Europie musieli mierzyć się z koczownikami, którzy chociaż byli do nich trochę podobni, bo należeli do tej samej grupy ludów indoeuropejskich. Mowa oczywiście o Kimerach, Scytach, Sarmatach. Natomiast pod koniec IV wieku spadła na nich katastrofa, której nigdy nie widzieli. Mali, ciemnoskórzy, skośnoocy, przeraźliwie wrzeszczący ludzie z przeraźliwymi łukami kompozytowymi najechali step euroazjatycki. Mowa oczywiście o Hunach. O Hunach, którzy nie wiadomo z jakich dokładnie powodów opuścili daleką Azję, przekroczyli Wołgę i wdarli się w samo serce Europy na Nizinę Panońską, na teren dzisiejszych Węgier. Stamtąd rozpoczęli terroryzowanie całego ówczesnego świata. Około 370 roku naszej ery Hunowie przekraczają Wołgę i wkraczają na wielki step pontyjski. Zamieszkały w owym czasie przez sarmackich Alanów. W przeciągu zaledwie kilku lat Alanowie zostają całkowicie podporządkowani Hunom, czyli ci skłonni do współpracy włączeni zostali do ich armii, a ci oporni zabici. Następnie wielka horda przekracza Don, Dniepr i uderza w samo serce gocko-słowiańsko-sarmackiego imperium Hermeneryka. Goci przegrywają bitwę z adriatyckim najeźdźcą, a król Hermeneryk odbiera sobie życie. W ten oto sposób w przeciągu około dekady Hunowie zdobywają ogromne obszary równinne Europy Wschodniej i podporządkowują sobie większość Alanów oraz Gotów. W ostatnich latach IV wieku będą oni wspierać różne germańskie ludy mieszkające na granicy Imperium Romanum w ich łupieszczych rajdach na bogate rzymskie prowincje. Natomiast w 395 roku wyruszy ich pierwsza wielka wyprawa wojenna na ziemię cesarstwa, a jej celem będzie w tym samym czasie Azja Mniejsza oraz prowincje bałkańskie. Wykonali oni taki wielki, skoordynowany atak właśnie w tych dwóch kierunkach, co zupełnie zaskoczyło Rzymian. Ten atak spowodował wielkie spustoszenie prowincji, które były zupełnie niegotowe do takiego najazdu. Należy pamiętać, że Imperium Rzymskie w owym czasie to nie była ta potęga z I czy II wieku naszej ery. Przez ostatnie 200 lat przez imperium przetoczyły się niezliczone hordy barbarzyńców. Były liczne wojny domowe, ogromne problemy ekonomiczne. Także to nie był ten monolit jak kiedyś. I na takie już nieco zmurszałe imperium natrafili Hunowie. Oni też nie byli monolitem politycznym. Przez większość czasu była to luźna konfederacja plemion, które po prostu miały jeden cel. Jechać na zachód i zarobić jak najwięcej kasy, znaczy złupić jak najwięcej złota w Rzymie. Pierwszym znanym z imienia władcą Hunów był Uldin, który rządził od 400 do 412 naszej ery. Wówczas to Hunowie kilkakrotnie brali udział w wojnach na kontynencie jako najemnicy Rzymu, a kiedy w 408 roku zorientowali się, że Alaryk skutecznie radzi sobie z zachodnim cesarstwem, a wschodnie skoncentrowało swoje wysiłki w walce z Imperium Sasanidów, Hunowie przekroczyli Dunaj i wtargnęli na Bałkany, niemiłosiernie je łupiąc, przez nikogo prawie niepokojeni, czyli czuli się iście jak lis w kurniku. Sztukę wojenną Hunów wyróżniały przede wszystkim trzy aspekty. Po pierwsze, wspaniałe, refleksyjne łuki kompozytowe. Zupełnie nowy wynalazek w owych czasach. Takie łuki po raz pierwszy archeolodzy znajdują na przełomie tysiącleci nad Bajkałem. Stamtąd te łuki rozpowszechniły się na stepie euroazjatyckim. Hunowie byli pierwszym ludem, który w Europie szalał, mając właśnie te łuki w ręku. Były one lekkie, krótkie i niesamowicie skuteczne. Miały zasięg do 200 metrów, przeszywały pancerze, ponieważ ich naciąg był bardzo silny i ci Hunowie byli w stanie po prostu zadawać niesamowite obrażenia używając tej broni. Po drugie, związana z tymi właśnie łukami, ich wyjątkowa taktyka wojenna. Oni nie stawali do bitwy jak wszyscy inni i nie szli szarżą na wroga, tylko po prostu galopem podjeżdżali pod szyki przeciwnika, tam wystrzeliwali swoje śmiertelne strzały i odjeżdżali nieruszeni przez wojsko wroga.
Rzymianie, znacie ich taktykę, ciężkie legiony, rzut pilum i tak dalej. To w ogóle było poza zasięgiem rzymskich legionów. Hunowie w ogóle nie zbliżali się do takiego szyku, po prostu ostrzeliwali, męczyli, aż wykańczali w ten sposób praktycznie każdego wroga. A kiedy trzeba było walczyć pieszo, no to oczywiście dumni Hunowie nie robili tego sami, tylko wykorzystywali do tego swoje mięso armatnie. Głównie germańskie ludy, które zgodziły się nie zginąć od ich strzał, tylko jako ich sojusznicy, a właściwie właśnie jak wspomniałem takie mięso armatnie, chodzić z nimi na wojny i tam być wykorzystywani właśnie w tych sytuacjach, kiedy trzeba było użyć piechoty do walki wręcz. Czy na przykład przy zdobywaniu jakiegoś miasta, czy też w jakichś walkach leśnych czy górskich. Wtedy oni wykorzystywali tych swoich Germanów, a sami zajmowali się tym, co potrafili najlepiej, czyli strzelaniem z łuku i jazdą konną. W V wieku obecność Hunów na europejskich równinach rozpoczęła proces zwany w historii jako Wielka Wędrówka Ludów. Dziesiątki plemion germańskich, które do tej pory zamieszkiwały tereny od Ukrainy po Ren, teraz postanowiły opuścić swoje siedziby i wyruszyć na zachód. Po prostu terror chuński był dla nich tak straszliwy, że woleli cokolwiek, byle tylko nie pozostać na terenie bezpośredniego rażenia z ich łuków. Rzym wydawał się ciągle być jeszcze bezpieczną przystanią. Tutaj szczególnie istotne wydarzenie miało miejsce w 406 roku w zimie, kiedy przez zamarznięty Ren setki Germanów, właściwie tysiące, dziesiątki plemion przekroczyły tą rzekę, w tym Wandalowie z terenów Polski. I Rzymianie, widząc taką wielką falę, nie byli w stanie ich powstrzymać. Natomiast Germanie wydawali się mówić: słuchajcie Rzymianie, możecie z nami walczyć, możecie zostawić nas w spokoju, nieważne, my musimy się tutaj przedostać, musimy się tu osiedlić, bo nie chcemy więcej mieć kontaktu z Hunami. Co przerażało tak bardzo w Hunach? Poza wspomnianą wcześniej taktyką wojenną, z którą pierwsze ludy germańskie czy rzymskie były bez szans, również ich niesamowite bestialstwo. To było niespotykane wcześniej nigdy. Mordowanie całych wiosek, całych plemion właściwie nawet, więc z Hunami nie było sensu walczyć, bo jeżeli się z nimi nawet by wygrało jakimś cudem, no to za rok przyjeżdżała kolejna horda i robiła jeszcze bardziej krwawą masakrę, ponieważ robiła zemstę za przegraną wcześniejszą. Jeżeli z Hunami się przegrało, no to śmierć była właściwie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, bo często oni jeszcze znęcali się nad swoimi pokonanymi wrogami, także to było straszne. W tamtych czasach, tak jak mówię, oni wyglądali zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj od razu chrześcijańscy biskupi zapisywali w swoich kronikach, że Hunowie to jest kara boska za grzechy, że to są pomioty szatana, że to jest piekielna armia, która właśnie najechała Europę, bo nie są oni wszyscy pięknie poddani Jezusowi Chrystusowi i tak dalej. Oczywiście ta narracja była. I to też dobrze odzorowuje właśnie poziom strachu, jaki oni budzili. Ale Hunowie byli dosyć selektywni w swoich najazdach. Na początku przede wszystkim nękali wschodnie Cesarstwo Rzymskie, a z zachodnim utrzymywali całkiem niezłe stosunki. I tak właśnie w 406 roku pomagali Cesarstwu Zachodniemu walczyć z Wizygotami w północnej Italii. W 422 najechali z kolei wschodnie imperium i złupili je tak solidnie, że zatrzymali się pod samym Konstantynopolem. A już 2 lata później na łodziach zostali przeprawieni przez Morze Śródziemne i pomagali zachodniemu cesarstwu tłumić bunt w Afryce Zachodniej jako sojusznicy Rzymu. Taki opis pozostawił Rzymianin, który widział Attylę na własne oczy. Jest to człowiek niski, z szeroką klatką piersiową i dużą głową. Jego oczy są małe, jego broda siwa i wąska. Ma płaski nos i ciemną skórę, która pokazuje dowody jego pochodzenia. Lecz na wschodzie rządzi jako współwładca Bleda, którego Attyla prawdopodobnie morduje w 444 roku, co powoduje bunt jego poddanych i wojnę domową, a właściwie jurtową.
Trwa ona około 5 lat, co daje niewielki czas wytchnienia w Cesarstwie Rzymskim. W 446 roku Longobardowie, znajdujący się wtedy na terenie dzisiejszych Czech, odpierają chuński atak, co świadczy o poważnych kłopotach wewnętrznych w państwie Attylii. Do 450 roku Attila opanowuje sytuację wewnętrzną i zwraca swoją złość przeciwko Rzymowi, który teraz wspierał jego przeciwników w wojnie domowej. Tak więc szykuje on wielką wyprawę, żeby ukarać Rzymian zachodnich. W 451 roku wyrusza ogromna wyprawa chuńska przeciwko Rzymowi zachodniemu. Kieruje się ona na Galię. Wraz z Hunami podążają niezliczone plemiona germańskie, które są im poddane. Goci, Gepidowie, Herulowie, również sarmacy Alanowie są w tej armii, a być może także Słowianie, którzy na północnych rubieżach chuńskiego imperium wtedy żyli. Przeciwko tej wielkiej armii staje równie potężna armia. Legiony rzymskie wspierane są przez licznych Germanów, którzy szukają schronienia w Galii, głównie przez Wizygotów, którzy w tej bitwie bardzo się odznaczą. Rzymski oficer Ammian Marcelius pisał z troską o przyszłość na temat Hunów. W niwecz obracają wszystko, co stanie im na drodze. Walkę podejmują tylko wówczas, gdy zostaną sprowokowani, a bitwy rozgrywają w szyku klinowym, wydając przy tym wszelkiego rodzaju dzikie okrzyki. Podobnie jak z uwagi na prędkość działania są lekko wyposażeni i pojawiają się znienacka. Także umieją i nagle i umyślnie się rozproszyć w luźne gromady, a potem z jeszcze większą siłą uderzyć w nieuporządkowanym szyku i z różnych miejsc dokonując ogromnej rzezi. Z powodu owej niesłychanej szybkości obal nie da się zauważyć, jak wdzierają się na wały, ani jak ogołacają nieprzyjacielski obóz. Można więc powiedzieć, że są najgroźniejszymi wojownikami, jakich znamy. Na odległość bowiem walczą, rażąc strzałami. W połowie V wieku wartość Hunów jako żołnierzy, zarówno legiony, jak i konnica gocka znała doskonale. Przekazywano opowieść, jakoby 300 Hunów zniosło kontyngent 2000 Gotów, tracąc zaledwie 17 ludzi. W szeregach sprzymierzonych pod wodzą Aecjusza musiał rodzić się strach. Nieopodal Trois, na polach zwanych katalunijskimi, drogę Attylii zastąpili Rzymianie i Wizygoci. Naprzeciwko siebie stanęły niemal wszystkie ludy Europy i części Azji. Rozpoczęła się największa bitwa od czasów Gaugamelii, kiedy to Aleksander zwyciężył Dariusza III w 331 roku przed naszą erą. Sprzymierzeńcy, Aecjusz i Teodoryk, poza nieustannym podnoszeniem ducha bojowego swoich szeregów, łowili się nad wiernością, a raczej jej brakiem, ze strony alańskiego sojusznika Sangibada. Jordanes poświadcza chwiejne nastawienie króla Alanów, co w obliczu nadciągającej bitwy z Attylą mogło przełożyć się na dezercję. Kalkulacja obu wodzów była prosta. Skoro Wizygoci i Rzymianie muszą walczyć, wszak naprzeciwko nim skierowana jest wyprawa, Sangibald stanie pomiędzy wojskami sprzymierzonych, co radykalnie podniesie jego poczucie lojalności. Najwyraźniej było to jedyne uzasadnienie rzymsko-gockiego ugrupowania wyjściowego. Attila, daleko bardziej świadom wierności poddanych sobie wojsk, ułożył swoje hordy w centrum, tak, aby każdy widział jego niedźwiedzią postać i czuł oddech wierzchowców jego łuczników. Tutaj o jakiejkolwiek zdradzie nie mogło być mowy, przynajmniej do chwili, kiedy Hunowie będą zwyciężać. Najbardziej wartościowym sojusznikiem króla barbarzyńców była konnica Ostrogotów, bratniego ludu gockiego, która stanęła niemal naprzeciw szeregów Teodoryka. Gotów prowadził Walamer, Tudimer i Wilimer. Na polach katalonijskich, rozciągających się na długości 200 km, znajdować się miała jedna tylko wyniosłość, która w równinnym otoczeniu nabrała cech punktu strategicznego. Pierwsi na pole walki nadeszli Wizygoci, a Teodoryk natychmiast docenił znaczenie góry. Dobierając najlepszych jeźdźców, nakazał zajęcie punktu swojemu synowi Torsimundowi. Tenże wspiął się na wzniesienie, a panując nad okolicą mógł podziwiać nieskończone kolumny wojsk Attylii. Jednakże ten ważny punkt na początku nadchodzącej batalii
znalazł się w posiadaniu Wizygotów. Tymczasem Attyla sięgnął po wróżbiarza, by usłyszeć, jak Belona pokieruje losami. Ten diabelską sztuczką odczytał z wnętrzości zwierząt, że wróżba jest niepomyślna dla Attylli, ale zawiera w sobie tę pociechę, iż w bitwie polegnie naczelny wódz nieprzyjaciela. Attyla sądził, że chodzi tu o śmierć Aecjusza, której bardzo sobie życzył. Nie wahał się stoczyć bitwy, nawet połączonej z zagładą własnych wojowników, byleby tylko mógł w niej zgładzić Aecjusza, który przeciwstawił się bardzo jego dążeniom. Stoczył więc bitwę, gdy już dzień chylił się ku zachodowi, aby w razie przegranej mógł schronić się w ciemnościach nocy. Już początek bitwy zapowiadał dramatyczny jej przebieg. Hunowie, dostrzegając znaczenie wzgórza, przypuścili gwałtowny atak na Torsimunda. Żadna ze stron nie ustępowała, a starcie przeciągało się. Nikt z walczących nie wiedział, co dzieje się na innych odcinkach frontu. Przeciwko alańskiemu centrum Attyla poprowadził elitę swoich koczowników i doborowe oddziały ostrogotów. Jak przypuszczał Aecjusz, Sangibald złamał szyki, a jego Alanowie rozpieszli się w ucieczce. Teraz król barbarzyńców skierował natarcie na Teodoryka, zagrzewając wojowników własnym rykiem, bowiem trudno było słowa Attylli nazwać zachętą. Pomogło. Ostatecznie, fanatycznie Ostrogoci uderzyli na swoich pobratymców, którzy również dowiedli, że nie przypadkiem kiedyś ich dziadowie i ojcowie zwyciężyli cesarza Walensa. Kronikarz opisujący bitwę narodów nie potrafi wiele nam jej przekazać. Walka przybrała cechy rzezi. Potworny tłok, zapadające ciemności, jęk umierających i brak jakiejkolwiek koordynacji działań wzmogły poczucie zagrożenia. Na drugim skrzydle legiony dramatycznie opierały się sojusznikom Attylli. W pewnej chwili Aecjusz, oddzielony od swych podkomendnych, mało co nie padł ofiarą wrogów. Kryzys pojawił się także w innym miejscu. Teodoryk, prowadząc osobiście Wizygotów, został pchnięty włócznią przez Ostrogota. Upadł na ziemię. Ciężko ranny król stratowany został przez wierzchowce walczących. Nikt, poza pobliskimi żołnierzami osobistej straży, jeśli w ogóle taka była, nie zauważył śmierci władcy. Już w mrokach wieczoru bitwa o wzgórze dobiegła końca. Lekko ranny Torsimund mógł z dumą spojrzeć na swe wizygockie szwadrony. Zwyciężyli. Zwyciężyli niezwyciężonych Hunów, a ciała Azjatów pokryły równinę pomiędzy Troyes a Shalm. Zniewieścieli legioniści cesarscy pod wodzą ostatniego wielkiego Rzymianina również przetrzymali fanatyczny atak wschodu i na swoim odcinku oparli się na wałnicy. Noc rozdzieliła zwycięzców i zwyciężonych, chociaż w mrokach nie wiadomo było do końca, kto jest kim. Attila, widząc straty w szeregach swoich wojsk, pojął prawdę o bitwie. Został pokonany. Z resztkami wojsk cofnął się do obozu i nakazał z siodeł usypać wielki stos, by mógł na nim spłonąć, gdy wróg wtarnie w borowania. Tak, wielki król nie mógł iść do niewoli. Tymczasem świętujący zwycięstwo Wizygoci poszukali Teodoryka, licząc, że na polu walki odnajdą władcę żywego. Już w ciemnościach znaleziono jego ciało, a najstarszy i najdzielniejszy syn, Torsimund, został natychmiast intronizowany. Niebawem do obozu gockiego zaczęły napływać rozrzucone i zmaltretowane oddziały cesarskie. Wkrótce przybył sam Aecjusz, pojmując, iż zwycięstwo jest pełne. Do tej pory jednak, wałęsając się na przemian, podjazdy Gotów i Hunów całkowicie zmieniały obraz sytuacji. Torsimund nakazał pogrzeb ojca, ale również szykować szturm taborów Attylli, chociażby natychmiast. Król Hunów miał zginąć. Po tej porażce, która na pewno nie była kompletna, rok później Attila najechał północne Włochy, żeby powetować sobie te straty i zemścić się za pola katalonijskie. Rok później, w 453 roku, podczas swojego ślubu z młodą Gotką umiera. Nie wiadomo z jakiego powodu dokładnie. Krwawił i spowodowało to jego śmierć. Cała Europa odetchnęła z ulgą. Nie było Attyli, bicza Bożego, największego zbrodniarza tamtych czasów.
Wtedy to Ostrogoci wyczuli swój moment i zbuntowali się przeciwko Hunom. Na terenie dzisiejszych Węgier doszło kilka lat później do dużej bitwy, w której to Ostrogotom udało się pokonać tych konnych koczowników. Oczywiście nie była już ta potęga, którą posiadał Attyla, ponieważ po jego śmierci tam doszło do potężnych walk wewnętrznych o schedę po nim, o ogromne imperium sięgające od Donu po Dunaj praktycznie rzecz biorąc. Ale tak czy inaczej, Goci pokonali Hunów, zrzucili ich jarzmo, a podobnie zrobiły pozostałe plemiona, które im podlegały i od tego czasu praktycznie o Hunach już nie będziemy słyszeć, ponieważ bardzo szybko te ludy, które były im podległe na zasadzie tylko i wyłącznie brutalnej siły, zwróciły się przeciwko nim i z radością teraz mordowały swoich chuńskich oprawców. Tak skończyła się era chuńskiego terroru, która trwała od 370 do mniej więcej 460 roku naszej ery. Przez prawie 100 lat spowodowali oni ogromne ruchy na arenie dziejowej Europy. Spowodowali wielką wędrówkę ludów, czyli wielką migrację plemion germańskich na zachód. I w tą właśnie pustkę, która powstała po wyprowadzeniu się Germanów, którzy uciekali przed Hunami, zaczęli na początku VI wieku napływać Słowianie, właściwie już końcem V wieku. Zobaczyli wielkie tereny opuszczone przez Germanów. Oczywiście to nie jest tak, że tam była próżnia, bo wiele osób wyobraża sobie pustka osadnicza tak zwana jako termin archeologiczny, że po prostu nikt tam nie mieszkał, że na przykład cała Polska była wyludniona, a nikt nie mieszkał zupełnie. Oczywiście nie było tak. Kiedy te plemiona germańskie wyruszały stąd, większość z nich wyruszyła, ale nie wszyscy. Powiedzmy populacja spadała o 70%. I nawet są to znaleziska, że przybyli Słowianie na początku VI wieku na teren Polski na przykład, to są osady sąsiadujące ze sobą, słowiańskie, a obok na przykład jeszcze wandalska osada, która istniała przez kilkaset lat. Także to nie było tak, że oni przyszli na zupełnie pusty teren, natomiast przyszli na teren, który był bardzo mocno wyludniony i to bardzo ułatwiło im ekspansję. Oni praktycznie nie musieli zdobywać tych terenów siłą. Plemiona germańskie, które tam pozostały, zwykle nie stawiały oporu dużej ilości Słowian, raczej to była kooperacja, aczkolwiek oczywiście nie zawsze. Nieraz też Słowianie pokazywali swoje różki i tych Germanów tam toporami swoimi zabijali. Ale można by powiedzieć, że gdyby nie Hunowie, to kariera Słowian na arenie politycznej Europy na pewno nie zaczęłaby się tak wcześnie. Nie wiadomo, czy zaczęłaby się w ogóle później, ale właśnie Hunowie byli tym akceleratorem, który spowodował te niesamowite zmiany, o których wspomniałem i dlatego Słowianie wykorzystali tą okazję. Też swoją drogą musieli mieć dobre informacje o tym, co się dzieje na kontynencie europejskim, bo podjęli bardzo mądrą decyzję wykorzystania tej sytuacji politycznej, która zaistniała właśnie po 460 roku, po upadku Hunów na terenie dzisiejszych Węgier, bo tam znajdowało się centrum ich państwa. Zresztą o tych wydarzeniach opowiadam też w innych odcinkach w naszym kanale i linki do tych odcinków znajdziecie poniżej. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Was na odcinek 5, który będzie z kolei o Awarach. Do zobaczenia. Cześć! Jedziemy na Awarów, Maurus. Tak jest!